No cześć, za mną mega pracowity weekend, bo jak pewnie wiecie, w tym tygodniu wystartowałam ze swoim sklepem internetowym i marką Super Tracker, a wy zrobiliście mega dużo zamówień, za co wam bardzo dziękuję. Ale weekend zakończony i pora w poniedziałek rano wyjechać do pracy. Ja tym razem startuję z Krakowa. Jak wiecie, ja mieszkam wszędzie i nigdzie, tym razem weekend spędzałam w Krakowie. Tutaj kilka ujęć z Krakowa, Wawel i patrzcie, minus 6,5 stopnia, a to jest moja trasa do pracy, mniej więcej 160 km z miejsca, gdzie startuję, po drodze tankowanko, bo jakby inaczej, w zimie trzeba tankować do pełna, no jest tylko zimniej. Autostrada, brameczki, no i w sumie to... Zresztą, co by tu powiedzieć na autostradzie? Jak widzicie, jest w dużo lepszym stanie niż ostatnio. Drogowcy już się ogarnęli, zdecydowanie, także można jechać z normalną prędkością. Ale co tam autostrada, widzieliście nieraz. Zjeżdżamy już na Landówę do Strzelec po zakupy, w związku z tym, że byłam kompletnie zajęta pakowaniem paczek, to nic sobie nie przygotowałam na trasę, także to są moje wszystkie zakupy. Jest jeszcze zimniej. I zajeżdżamy na bazę do mojego Wolfka, Wolwuniu, Goldhofereczek, Goldhoferuniu. Po pierwsze musiałam sobie dolać płyn do spryskiwaczy, bo zajechałam na bazę z pustym bakiem, z pustym zbiornikiem na płyn dla spryskiwaczy. Zalałam 8 litrów, wzięłam na trasę, szybko się rozpakowuję, bo miałam mega pośpiech. Po pierwsze musiałam się załadować z tego względu, żeby zdążyć wykręcić pauzę 9 do 22. Także jak widzicie, wszystko tylko żeby gdziekolwiek wrzucić. Mega bałagan w kabinie. Rzeczy, które muszą być w lodówce typu ryba, mięso, warzywa i owoce do lodówki na szybko i tylko żeby jak najszybciej wystartować w trasę. Także od rana nic nie zjadłam. W Krakowie nie miałam żadnych rzeczy w lodówce. A przede mną mega ciężki załadunek z ciężkimi łańcuchami na mrozie, także muszę koniecznie coś zjeść, nie mam czasu się teraz bawić z przygotowaniem jedzenia, także biorę sobie shake'a, to jest taki gotowy shake, który zastępuje mi posiłek, 500 kalorii w sam raz na załadunek akurat. Jak widzicie, nie trzymam tych shake'ów w lodówce. Możecie też sobie kupić proszek, do którego będziecie potrzebować shakera albo blendera, mieszacie sobie go z wodą lub z mlekiem, jak wolicie, są przeróżne smaki. Macie też oczywiście, jak widzieliście, batony, biała czekolada i crispy brownie. Tak, dobrze widzieliście. Przytrzasnęłam sobie tamtego batona łóżkiem, ale to nic, bo tamten dzień był tak szalony, że i tak go później zjadłam. Teraz szybko zapinamy pasy, kilka łyków Y-Food na drogę, bo załadunek już za godzinę, także trzeba zbierać energię. Wam bardzo polecam skorzystanie ze zniżki i zamówienie sobie zestawu startowego, dzięki któremu będziecie mieli szansę skosztować różnych smaków i szejków i batonów. Tak, żebyście w takie szalone dni nie chodzili głodni, bo jak wiadomo, głodny kierowca to zły kierowca, a zły kierowca ma większe szanse na popełnienie błędu i zahaczenie kogoś, na przykład przy wyjeździe z bramy. Ale nie bójcie się. Ja wcale nie zahaczyłam tutaj bramy. Zobaczcie sami, zahaczyłam bramę? Nie zahaczyłam bramy. Także siadać pane i panewki na statyw i jedziemy do Opola na załadunek. Droga na Landówce też piękna, czyściutka, można sobie jechać na pełnej prędkości. Tak to ja lubię. Czemu by się nie zakopać? Na takim śniegu. No bo czemu by nie? Wolwo, do tyłu jedziemy. To było do przodu, teraz do tyłu. Dawaj! Do przodu. Do tyłu. Pomyliłam sobie drogi, wiecie? Jest taka zawrotka, ale ja chciałam tylko skręcić w lewo, ale zwątpiłam w to, że tam droga jest w lewo. Nie wiedziałam, czy jechać tutaj na prawo i zawracać, czy tutaj jest przejazd. No jak zwątpiłam, tak w to wjechałam. No i sami wiecie. Dalszy ciąg zdarzeń znacie. Jakoś to wygrzebiemy z powrotem. Wiecie, wygrzeby się stąd.
Oj, do przodu, do tyłu. Kurde, no. O, już prawie, widzicie? I sobie cofę po prostu tą drogą, bo droga cała jest dobra, tylko tutaj kawałek na zawrotce wiadomo, że jest skopane. Coś z tego będzie niedługo. Na trawie, no, come on, wolniej. Widzicie, dzisiaj żadnego z kolegów nie ma, żeby mnie tu podciągnąć. Ja dopiero dojedzie. Może widzisz, że długo będzie. Dobra. I teraz pójdzie. Nie poszło. Nie ma co iść, bo to jeszcze pod górkę, to się całkiem zakopie złamana. Teraz tylko spokojnie z gazem. No nie tak mocno, nie chciałam tak mocno. Kurde, na automacie to jest, nie? Człowiek chce delikatnie, a to od razu taki wielkie gazy się robią. Dobra, cofamy. Dobra, udało się dojechać, teraz trzeba przygotować się na ładunek. Przez drogę stało pod wybastkiem. Wybasta sobie włączyłam w czasie jazdy. Jest ciepłosieńki, ale fajnie. Grzej się. Teraz się trzeba ubrać odpowiednio. Ale dzisiaj słońce świeci pięknie. Ale spodnie to też mogłam wyciągnąć szafki i przy wybaście położyć. No nic. Trudno, w aucie jest już za gorąco, tak czy tak. Tylko wyjdę na taki mróz i co będzie? Się przeziębię. Wybastko niech sobie chodzi, jak mi się tu grzeje. Okulary, bo dzisiaj mocne słoneczko świeci, a jeszcze śnieg dookoła to radzi. Zmarszczek sobie narobię. Tak, chusta. Tak. Przepłuniałam się bez kasku. I co? Do zrobienia to co zwykle. Łańcuchy przygotować, gabarytki zdjąć i gumy. Zaczniemy od tyłu, co? Ale fajnie, podłoga suchutka. Aż dziwne. Aż wam powiem, że to dziwne. Jak przyjechałam na bazę, to padało przecież. Już jak wyjeżdżałam, to się zrobiła warstwa śniegu. No ale musiał wiatr chyba zwiać, nie? No bo co innego by się mogło stać. No.
teraz przód. W przodzie przygotuj się. Przód melduje gotowość. W międzyczasie, skoro mam czas i muszę czekać na załadunek, no patrzcie, gabarytka przestała mi świecić, wiecie? Mało tego, a robi mi się jeszcze zwarcie, wiecie, w naczepie i światła mi przygasają, znaczy wywala mi światła. No, ten tegos. Tak to bywa w zimie. W zimie wystarczy dosłownie, widzicie, 2 tygodnie ze solą i tak się dzieje. Trzeba będzie to wymienić, co? No. Ale wiecie co? Idą do załadunku. To zrobię sobie później, jak już stanę. A teraz chyba idziemy się ładować. Dobra, zajeżdżamy dzisiaj na załadunek przodem. Ludzie, jakie tam łażą. Światła. O, widzicie? Teraz już nie ma problemu ze światłem, już świecą. Ale to gniazdko musimy... Tak się odsunąłem. Musimy wymienić to gniazdko dziś. Cofam gabarytki zakładane, a widzę, że na wysokości gabarytki stoi człowiek. Ciekawe, czy widzi. Ostatnio wjeżdżałam na stację benzynową. O, a to widzę, że to na trzech firmy. Trzeba firmy gabarytką walnąć. Zajeżdżałam na stację i ci goście manewrowali z lewetą. I widzę, że steruje go na radiu. I cofa się, ale się wraca cywika do mnie i wjeżdżam, a to kurde, jakby pilot nie bipnął, to by wlazł w moją naczepę i gabarytkę jeszcze. Bo niby widział, ale nie widział. Nie ogarniam, że ciężarówka jest dużo szersza. W międzyczasie, jak tam chłopaki podpinają mój ładunek, popatrzyłam sobie, wyciągnęłam sobie swoje pudełka skarbów, rzeczy, które magazynuję, które cały czas sobie zamawiam na warsztacie, że zrobię sobie to wszystko. I już mam komplet, nie? Już mam komplet i jakoś jeszcze... Może dzisiaj to zrobię na przykład, może to jest ten dzień dzisiaj. Tu mamy takie, widzicie, fajne kabelki, co do gabarytek sobie pozamawiałam. Będę sobie dorabiać, żeby były fajne, sprężynowe. O, tu włoski moje, bo wszędzie moje włoski muszą wejść. Tutaj o, światełko robocze, które miałam sobie dorobić do ciągnika. To akurat moje okulary jakieś przeciwsłoneczne głupie z AliExpress lejaj. Tutaj o, kogucik jest piękny, ładny. A kogut ten zapas się zawsze przydaje akurat. To światło moje do roweru, widzicie, nigdy go nie założyłam. Tu sobie lodownicę kupiłam, to jest moja prywatna lodownica. To się przydaje. Tutaj widzicie, mam inne ścierełko robocze. Też do ciągnika. To wam pokażę wam. O, tutaj jest spray. On teraz jest idealny na tą porę. Spray do elektryki, który, jak to się nazywa? Wypiera wodę. No i tutaj mam, widzicie, skarby. Mam całe mnóstwo wtyczek, bo to jest też do przedłużaczy. Widzicie, gniazdka zarazem. O. Ale nie mam tego, co bym chciała. To są uszczelki.
Tu bezpieczniki chociaż to złe, bo tutaj do Volvo idą małe bezpieczniki. A gdzie gniazdko? Wszystko jest gotowe. Nie odejdzie stąd, dopóki nie zostanie zrobione. Nie, tylko nie w moje Volvo. Ładunek wisi, ale niestety okleiła się rama śniegiem. Śnieg jest tak bardzo zbity, twardy. Więc chłopaki poszli jakieś ostre narzędzia na przedłużkach, żeby to zdjąć. Nie mogę postawić na tym ładunku. Nie, tylko nie w moje Volvo. Ładunek wisi, ale niestety okleiła się rama śniegiem. Śnieg jest tak bardzo zbity, twardy. Więc chłopaki poszli jakieś ostre narzędzia na przedłużkach, żeby to zdjąć. Nie mogę postawić na tym ładunku. No pięknie. Łańcuchy nie skręcone. Ani tu, ani tu. Naprężone. Idealnie. Idziemy dalej. Dobra, to jest ok.
Widzicie, jaki ten ładunek jest szeroki? Teraz może widzicie, bo tego nigdy nie widać na zdjęciach. Ciekawe, czy uda mi się tutaj to dociągnąć, popatrzy się. Jak się ładuje na hali, to pięknie zawsze leży, nie? A dzisiaj było -8, ładunek przyjechał z ciepłej hali. I popatrzcie, jak się stało, chociaż już trochę siadło. Jak pierwsze położyliśmy, to gumy były całkiem luźne. Gumy nie mogą być luźne pod ładunkiem. Będę dociągać łańcuchami, zobaczymy, ile uda się dociągnąć. Z tym łańcuchem będzie gorzej, bo jest dużo dłuższy. Ciężej będzie założyć na odpowiednie oczko. Tu mam ucho, widzicie? A sama by przeszło. A tutaj by było ładunek zahaczony, więc się tak nie da. Lubisz to? W końcu się dzieje. Chyba na szczęście mi zrobili ten wiatrak. Chyba myślałem, że nie. Teraz mi światło poszło. Ale liczę na to, że to przez to gniazdo. Taki początek wygląda. Jak się tak zaczyna, to będzie kończyć się dobrze. Kiedy to się skończy, jak w czwartek się narobić, fajnie. Jechać przez te krainy wieczne, zmarzliny.
na Rosji nie takie rzeczy robią. Jest. Kurde no, teraz mi to polapie. Tu. Też widzieliście, nie? Z ciekawości, jakbyście nie wiedzieli, jak wygląda takie gniazdko. Widzicie, tutaj są poszczególne piny oznaczone, wymalowane, a z boku są śrubeczki do każdego pinu, także do których chce się włożyć odpowiednie kabelki. Te się odkręca, za chwilkę włożę w nie kabel, w każdą dziurkę, dokręcę śrubką z boku i wtedy robimy dalej. No fajnie, brakło miejsca niby. Nie wiem, czy coś się nagrało, czy nie, ale zrobione. Zrobione. To jest najważniejsze. Zobaczymy, czy po pierwsze zniknął błąd, ale mi bardzo odmarzają się. O Jezu, ale zimno. Ojej, jakie fajnie ciepło. Jakie ciepło, jakie ciepło. Tak się skręciło, po spodnie lepiej. Jak tam, Marcin? Dobra, palmy logo po pierwsze. Czy jest błąd? Zapamiam. Kurde, dalej świecę. Czyli to nie było to. A to już gorsza sprawa. O, jak boli! O, jak boli! O, fuck, ale boli. Nie, niepotrzebnie podjadowałam w bardzo intensywnie. O, fuck. Ach, ten ból. Pamiętacie ten ból? Ja zapomniałam. O, fuck. O, ale boli. Zapomniałam, jak to już jest z przymrożeniem. Człowiek na początku marznie, a później nie czuje. Ale mi wykręca te palce. O, fuck.
Dobra, muszę to przetrwać po prostu. Dobra, już jest lepiej. Idę pozbierać graty. Gorzej, że to dalej nie świeci. Trzeba będzie dalej szukać. Może kogut czasami, może gdzieś zaspą. Wjechałam w koguta. Kogutem zaspę, znaczy się wycofałam naczepę, na tyle naczepy. Będzie trzeba szukać dalej. Idę. Telefon już mi zmarł całkiem, to zostawiam go. Zresztą kurde, pamięć mi się kończy. Cały czas nagrywam, a nic nie składam. Hej, wiecie co? Już działa. Już działa, obeszłam dookoła. Jeszcze raz przyszłam i wcześniej jak odpaliłam auto, to nie wyciągnęłam kluczyka. To wolno tak trzeba zrobić czasami. Chyba dla pełnego resetu. Ale też poprawiłam kabel. Nawet bramę otworzyłem. Ale też poprawiłam kabel od elektryki, więc to mogło być też to. To jeszcze zobaczymy. Ale najważniejsze, że już wyjeżdżamy. Dzięki. Ja się teraz zadam. Bramę wyciągnę i będzie. Co pamiętają? A ta co bramę nam wyciągnęła, to ta. A no. To idzie tam z lewej, masz duży zapas, prawa też przechodzi. No dzięki. No i stoimy gotowi do wyjazdu. Miejsca, brakuje mi miejsca. Patrzcie, jaka jestem brudna. Jak widzieliście, jak ja dzisiaj zapinam łańcuchy, to już rozumiecie, dlaczego ja chodzę taka brudna. Tą mam kurtkę typowo roboczą, żeby to naciągnąć porządnie. Takie chucherko jak ja, to się musi na tym aż powiesić. Obejrzałam tą puszkę do gabarytki i stwierdziłam, że to jest robota na warsztacie. Nie będę tutaj się marzła i tak dalej. Pójdę założyć nową wtyczkę. I tym idziemy szybko. Szybko. Kurczę, mam lód pod nogami, no. Dobra, pierwsze na wszelki wypadek zrobimy próbę, który gdzie ma pójść. Świeci? Tak nie. Tak świeci. A widzicie? Jest tak. I tu widzę, że świeci. Bo już mi paluszki marzną. Nie wiem. Jak się nam tu nie miesza.
Aha. Ja to robię 5 razy robić próby, bo sama sobie nie ufam. Teraz możemy apteczkę. Gdzie jest skok? Tu jest. To nie jest tak, że można sobie gdzie bądź włożyć, tylko widzicie, tu w wtyczce jest taki uskok, a wtyczka ma tutaj ten ząbek. To wszystko musi tak jak w przyrodzie pasować do siebie. Tak? Stryk i tuba. I nie świeci. Jak ja to zrobiłam, że dokręciłam do 4. pinu? Kurde, to jak to ma świecić? Patrzcie jak to jest. No przecież celowałam 31. Dlatego właśnie sama sobie nie ufam. Jak ja to zrobiłam? To ma być tu. Tyczuniu. Ale mi palce odmurzają. Będzie poprawka. Powtórka znaczy się. Jeszcze raz próba, bo jeszcze raz mogłam coś nie ogarnąć. Dwa razy nie ogarnąć, to już wiecie. To już trochę wstyd, także ogarnęłam. Świeci. Kręcę nie za mocno, bo to zaraz, jak wiecie, jak się mocno zrobi, to się zaraz odetnie. Ale też nie za lekko. Dobra. Jest. Zobaczymy, czy ten spray coś da. Myślałam, że to jest taki niebieski spray, którego kiedyś Krzysiek używał, jak robiliśmy wszystkie gabarytki. I później pamiętam, że robiliśmy to przed wyjazdem do Kanady, a później jak ja wróciłam z Kanady, chyba po roku, otwierałam sobie wszystkie gabarytki i wszystkie były w ogóle, wiecie, masakra. A ta jedna, w której był ten spray, była po prostu jakby... Jezu, no, ciepło mi się. Na zimnie to nie robota, nie? A ta jedna właśnie, która była popryskana takim sprayem. O, teraz świeci. Ta właśnie, która była popryskana sprayem, no to nic jej nie było. Te staromodne, powiedzmy, wtyczki, które ja tak lubię. I tu, i tu. Zobaczymy. Zobaczymy. Specjalna próba. Jest, patrzcie, jak się świeci. Świeci się tak samo, jak się nie świeci, tak się świeci. Nie, żartuję. Ja już przymarzłam. Dobra, zbieram panele i idę. O Jezu. Dobra, ściągam te brugasy. Szczapka nad brudną. O, jakie ręce brudne. Teraz by można było coś zjeść, ale nie takie tak brudno można jeść. Tylko wam powiem, że... Wiecie co teraz robię? O, jeszcze się podrapałam. Dodatkowo. Teraz to chyba sobie zjem po prostu botonika.
To jest tak, trzeba sobie teraz rozplanować jedzenie. Nie jest to takie łatwe, bo normalny człowiek to by teraz sobie zrobił obiad i byłby zadowolony. Ale jak ja sobie teraz zrobię obiad, no to przecież życie nie usnę, a pasowałoby coś pospać. A z drugiej strony przecież ja i tak nie pójdę spać, mam 1000 filmów do robienia, które zamierzałam w weekend zrobić, ale sprawiliście mi ogromną niespodziankę i zrobiliście tyle zamówień w sklepie Super Tracker, że cały czas pakowałam i tak wszystkiego nie spakowałam. Co zjeść? Co zjeść? Zjem batona, bo to jeszcze zanim się jeszcze wykąpię, zanim to zrobię, to zjem batona. Normalnie się staram jeść, zastępować sobie. No, normalnie staram się zastępować sobie jedzenie tylko raz dziennie Y-foodem. No ale widzicie, czasami jest tak jak teraz. Człowiek cały brudny, no jak będę robić jedzenie takimi rękami. Jest tutaj prysznic, także jak trochę odtajam, to po prostu idę się wykąpać i wrócę sobie, posprzątam sobie w aucie. Widzicie, jaką mam sytuację w aucie, także to jest po prostu dla mnie 2 godziny, zanim ja będę zdatna do czegokolwiek.